najnowszy obraz z przełomu 24-25 roku, zaprezentowany na plakacie do wystawy jednego z najbardziej znanych żyjących malarzy, Davida Hockneya. Zaprasza nas na jego wystawę w Fundacji Louis Vuitton, zlokalizowanej w Lasku Boulońskim w Paryżu. Mamy tutaj 11 sal wypełnionych przeszło 400 dziełami tego artysty, który obecnie ma już 88 lat. A sama wystawa przygotowywana była przez 2 lata. Wchodzę sobie do pierwszej sali, portrety i kwiaty. I to było ogromne zaskoczenie. Zobaczenie takiej ilości prac, portretów, ale również przeogromny wpływ niebieskości dookoła. Takiego intensywnego, kobaltowego koloru, który jest bardzo często spotykany na obrazach Hockneya. Taki wybór jest ogromnym sukcesem kuratorów, bo wyobraźcie sobie te prace na białym tle. Myślę, że nie byłoby takiego efektu. Postać to jeden z ulubionych tematów Hockneya. Maluje swoich znajomych, członków rodziny, również obce osoby. Na przestrzeni lat powtarzają się też te same postaci. Tutaj, w tej sali jest to przekrój 10 lat 2013-2023 i są wykonane tradycyjnie techniką malarstwa akrylowego. Te najświeższe obrazy można rozpoznać po tym, że mają białe tła, nieruszone płótno. Znajdują się na nich w tle ramki złote i srebrne, jak widać tutaj. Hockney jest znany z tego, że szybko łapie podobieństwo modela, takie charakterystyczne jego cechy, i kolorystyka jego prac, portretowanych osób, szczególnie ubrań, jest bardzo intensywna. I może dlatego te prace wywołują takie pozytywne odczucia. Rysunki natomiast mają więcej różnorodnych faktur, wzorów i wydaje mi się, że z taką większą czułością są tworzone. Tutaj kolor nie wpływa na nasz odbiór, jakby koncentrujemy się tylko na formie, kontraście i cechach danej postaci. Ściana autoportretów, ten z 2005 roku. Teraz takie najbardziej nowe, świeże, 22 rok, z nieodzownym papierosem i 23 rok. Również ciekawe są mniejsze portrety wykonane ołówkiem i gwaszem. Fajnie tutaj kontrastuje taki ciemny ubiór z delikatną kreską twarzy. I tak naprawdę strój, uniform jest głównym tematem pracy, a twarz, delikatne dłonie zlewają się z tłem. Cofam się jeszcze raz do pierwszej ściany zaraz po wejściu do sali i widać tutaj te ramki złote i srebrne na najnowszych pracach portretowych Davida Hockneya. Podoba mi się oświetlenie koncentrujące się właśnie na obrazach, a wewnątrz sali jest mrok i super wyglądają odwiedzający jako takie czarne sylwety, jakby zeszli z obrazów. Jeszcze raz rysunki.
a wśród nich jeden wykonany węglem, bardziej kontrastujący światło i cień na twarzy na przykład. Tak bardziej luzacko potraktowany. I ciekawostką była plansza z nazwiskami wszystkich bohaterów na obrazach. Przechodzę do następnej sali, która zachwyciła mnie równie mocno. Ten sam kolor na ścianach, a na nich dwie ogromne kompozycje. Zduplikowany Hockney patrzący na swoje obrazy, których oryginały widzimy po bokach. Kompozycje kwiatów w wazonach na neutralnym brązowym tle, malowane dosyć nonszalancko, szkicowo, otoczone cudownymi drewnianymi ramami. W tej sali znajdują się tylko prace digital wykonane przy pomocy programów komputerowych. Na przykład tutaj 2008 rok, praca prawdopodobnie wykonana przy pomocy iPada, później był to iPhone, a tu kolejna ogromna kompozycja, kolaż stworzony w Photoshopie prawdopodobnie. Przyjrzyjmy się jeszcze dokładnie niektórym kompozycjom kwiatowym. Jak dla mnie są doskonałe. Formy cienia, dobór kształtów, właśnie ten neutralne tło. Tutaj zrobiłam prawidłową kolorystykę, ponieważ moja komórka nagrywała wszystko bardzo przeżółcone i nie mogłam się już później tego pozbyć. I jak dla mnie pierwszą zaletą twórczości Hockneya jest jego otwartość na nowe narzędzia, nowe technologie. Taka radość dziecka w korzystaniu z nowych rzeczy i ekscytacja tym progresem, swoim rozwojem. Wyśmienity był dla mnie tutaj dobór tych ram, które były ręcznie rzeźbione, ale również szkicowo, tak trochę nieudolnie i to tak bardzo pasowało do tych wizerunków kwietnych. Teraz przechodzimy do autoportretów wykonanych na iPadzie w 2012 roku. Można by się tutaj czegoś tam czepiać, ale jak sobie uzmysłowiłam, że wtedy Hockney miał 75 lat, no to szacunek. Wychodzimy na korytarz, a tam monitory prezentujące przebieg pracy artysty w przyspieszonym tempie. Teraz przechodzę na pierwsze piętro i tutaj mamy pejzaże. Sala została nazwana 4 lata w Normandii. Hockney kupił tam dom, gospodarstwo i malował widoki i pejzaże. Też w digitalu. Tutaj mamy wydruki na papierze. Świecą mocno. Wydaje się, że to są monitory, ale jednak to są wydruki na papierze, tak ładnie oświetlone. Ta ilość osacza, ale pozytywnie. I jak wchodzisz do tej sali, jesteś szczęśliwy. Naprawdę te kolory, forma, dobór właśnie kolorów powoduje, że nie możesz oderwać oczu. I kompozycje, czegokolwiek by nie tknął, jest idealne kompozycyjnie. To jest oczarowujące, jak dla mnie. Fajnym zabiegiem jest też powiększenie niektórych do takich bardzo dużych rozmiarów. Wtedy też widać jego pracę w programie komputerowym.
te różne wzorki, z których składały się pędzle, których używał do malowania. Tam w oddali widać żółte monitory. Jest to animacja pod tytułem "Pamiętaj, nie możesz patrzeć na słońce lub śmierć za długo" z 2020 roku, a przedstawia słońce wyłaniające się zza pagórka. I mam taki podziw dla człowieka prawie że 80-letniego wtedy, że po pierwsze chce mu się, po drugie robi radosne rzeczy, cieszy się życiem, przedstawia otoczenie, przyrodę w jak najpiękniejszych odsłonach i nie są to jakieś wydumane kompozycje, tylko kałuża, kawałek pnia, jakieś krzaczory, jakaś trawka, tu cień i takie najzwyklejsze, można by powiedzieć byle jakie elementy naszego krajobrazu tutaj wydają się, a może są genialne. Dlatego z mojej strony ogromny podziw i szacunek dla tej lekkości, którą tutaj widzę i tej radości, która bije z tych papierów, z wydruków. Fajne przybliżenie jednej pracy, gdzie widać pędzle różnorodne, kropeczki, jakieś zestawy plamek, raz cieniutki, raz grubszy, raz właśnie taki punktowy, raz linie, raz rozmazy, jakieś takie zblendowania, raz ta linia jest ostra, ta różnorodność i to wyśmienite dobranie, zestawy kolorystyczne. Jestem zachwycona. I cieszę się, że zrobiłam to nagranie i będę mogła do niego wracać, robić sobie pauzy i przyglądać się tym kompozycjom. I kolorystycznym, i formalnym. A tutaj praca zanimowana. Może pamiętacie, na samym początku na korytarzu był pokazany deszczyk, jak się rusza, jak pada. Też znajdowały się w tej sali panele, monitory, które prezentowały progres, postęp pracy, albo też zmieniały się jedne wizerunki w następne, więc to było ciekawe, że poza wydrukami mamy też monitory, na których widać to narzędzie, jak ono wygląda. A tutaj to jest właśnie ten wschód słońca, w który nie wolno za długo patrzeć. Widzicie, słoneczko wschodzi. Ja już nie zdążyłam tego do końca nagrać, ale wcześniej pokazywałam te żółte panele, które są tym końcowym efektem tego nagrania. Jak widać, nie mogłam wyjść z tej sali. Kilkukrotnie się obracałam, kręciłam w kółko. Byłam zachwycona tym wszystkim. Ciekawe też były połączenia, ponieważ jedna ściana prezentowała pejzaże z domem, a te wcześniejsze były tylko takie organiczne, jedynie z przyrodą. Różne warianty domów, budynków wchodzących w skład prawdopodobnie tego gospodarstwa w Normandii. Tutaj panele, gdzie widać postęp prac.
Tu w przyspieszeniu może bardziej to jest widoczne. Wchodzimy do sali poświęconej Księżycowi. I ciekawe było to, że jest tam tak czarno. Widzimy punkciki Księżyca i komórki błyszczące. I to było śmieszne zarazem, ale jednocześnie takie zastanawiające, jak w obecnych czasach oglądamy sztukę. Ile osób fotografuje, nagrywa film i nie przygląda się pracom. Ja byłam jedną z tych osób, ponieważ jakbym tylko tam weszła przez te, myślę, że byłam tam około 1,5 godziny, to już teraz bym nic nie pamiętała. I dzięki temu nagraniu, widzę co tam było. Niestety nie miałam tyle czasu, aby przyjrzeć się dokładnie każdej pracy. Prawdopodobnie też bym była zmęczona tym wszystkim. I rozumiem, że tą chęć nagrywania, fotografowania i powrotów w innym nastroju, innego dnia do tych wizerunków, kiedy prawdopodobnie odczytamy je też w inny sposób. Cały czas jesteśmy w Normandii, jednak rok wcześniej, 2018, i w tej sali są prace wykonane w tradycyjnej technice akrylowej. Czyli tak jak wcześniej w sali z pracami komputerowymi mamy podobne widoczki, idealne kompozycyjnie i z tego samego miejsca, posiadłości w Normandii. Ta praca podoba mi się ogromnie. Pamiętacie Krecika i autora ilustracji Zdenka Smetanę? Jak nie, to sobie przypomnijcie. Cudo. W ogrodzie swojej nowej posesji pan Hockney maluje portrety drzewom. Jest jabłoń, grusza i kurczę, nie wiedziałam, jak przetłumaczyć to trzecie drzewko. Ale można sobie sprawdzić. Oczywiście podstawowe skojarzenie to Van Gogh i jego pokrętny styl malowania, ta gęsta farba i wirowanie pędzlem po płótnie. Podoba mi się bardzo pozostawianie bieli błyszczącej, właśnie takiej rażącej jak niebo słoneczne. A tutaj powiem tylko 5 słów. Niebieskie gałęzie, cień, kaczeńce i białe pasmo u góry. Cudo kompozycyjne. A tutaj widzicie te paseczki? Paseczki chude, paseczki grube, paseczki po łuku, paseczki proste, falujące, na wodzie, na lądzie, paseczki trawa, paseczki woda. A kto by umiał namalować tak spływającą wodę po szybie? Czy to kogoś obchodzi, czy nie, to jest mój ulubiony obraz. Co mnie tu zachwyciło? Podziały kompozycyjne i odbicie w wodzie. To również jest dzieło wykonane przez 82-latka. Widzicie z tyłu te drzewa? A te brudaskie chmurki w perspektywie, przy tej topornej bryle szopy? Dobrze, muszę się troszeczkę wyciszyć. Przechodzimy korytarzem ozdobionym fotorelacją z pracy Hockneya nad jego panoramą składającą się z 24
4 rysunków, ilustracji przedstawiających jego domostwo w tamtym czasie, w latach 2019-2023. Uwielbiam to, gdy autorzy wystaw pokazują nam nie tylko pracę artysty, ale również jego przy pracy. To jest bardzo ciekawe. Jak pracuje, jak wygląda jego warsztat, otoczenie, czy jest bałaganiarzem, czy raczej ma poukładane te kredeczki, ołóweczki. No akurat mnie to bardzo interesuje. Również widzimy, że od razu sobie wszystko układa po kolei, nie pracuje nad pojedynczymi przedstawieniami, tylko łączy je od razu w taki ciąg, więc jest to mega ciekawe, a główną techniką jest tutaj tusz i wydaje mi się też, że ekolina. Zatem widzimy stawik, irysy, drzewka owocowe, zabudowania, samochody, strumyk, droga. Czego by dusza nie zapragnęła. Z bliska można dostrzec to, co u Hockneya jest charakterystyczne i najbardziej wartościowe akurat dla mnie. Różnorodność dotyku narzędzia na podłożu, czyli to urozmaicenie tych kreseczek, punkcików, pociągnięć. Raz taka dzika furia w kreskowaniu, raz uporządkowanie, raz piękna, organiczna linia, raz byle jakość, plama, zostawienie bieli, kartki, czy robione kreseczki pod linijkę. No, mega ciekawe i inne od tego, co wcześniej widzieliśmy. Teraz wchodzimy na poziom drugie piętro, a tutaj będą takie większe dziwolągi, wymyślne koncepcje. Wielka ściana z 2000 roku jest wizualną prezentacją teorii Hockneya, mówiącą o tym, że od wczesnych lat XV wieku artyści zachodni używali optyki, czyli luster i soczewek, aby stworzyć projekcję, taki rzut jakby fotograficzny na płótnie, pomagający w poprawnym, realistycznym oddaniu podobieństwa postaci. I od właśnie tego 2000 roku przypinał sobie on na ścianach swojej pracowni w Kalifornii kolorowe kserokopie obrazów malowanych na przestrzeni 500 lat i te obserwacje jego i eksperymenty były dowodem na to, że artyści nie używali jedynie wzroku i talentu do odtworzeń rzeczywistości, ale i narzędzi optycznych. W tej mini ekspozycji widzimy Hockneya mierzącego się z interpretacją wybranych przez siebie dzieł sztuki, takich ikon w historii sztuki, jeżeli chodzi o malarstwo. Van Gogha, Picassa, Hobema, Fra Angelica, Hogarta, i największym obrazem w sali jest dzieło z 2010 roku, którego tytuł brzmi Wielkie Przesłanie, ale sorry, nie widzę autora. Kolejna sala to prezentacje wideo na monitorach, na 18 monitorach, zarówno tańczących w sali, jak i przyrody.
fragmentów przyrody. To jest taki eksperyment naszego artysty, aby ukazać z różnych kątów, z różnych perspektyw to samo wydarzenie, nagrywane przez 18 kamer, a później prezentowane na 18 monitorach. No, jest to dosyć ciekawe do obejrzenia. Kolaż fotograficzny. Kolaż znajduje się na obrazie. No nie jest to obraz, bo jest to znowu sklejka w Photoshopie. Szczerze nie wiedziałam, że Hockney tworzył również scenografię do oper już od roku 75, na przykład do muzyki Strawińskiego, Mozarta, Pucciniego, więc zostawiam Państwa samych, aby odczuć, jak to wyglądało na wystawie. Nieprawidłowa, ale korzystna dla mnie zamiana kolejności oglądanych sal. Nie oglądałam wystawy, tak jak ją zaprojektowali kuratorzy, chronologicznie, tylko od środka. I dopiero teraz, w tym momencie, zaczynam oglądać początek wystawy, czyli pierwsze prace Hockneya są tutaj, na poziomie -1. Wystawa zaczyna się od najstarszego obrazu, portretu ojca artysty z 1955 roku, a później widzimy jego prace studenckie. Hockney studiował przez 3 lata w Royal College of Art w Londynie od 1959 do 1962 roku. Pamiętam, gdy ja już byłam po studiach i zobaczyłam po raz pierwszy te obrazy, byłam zaskoczona i oczarowana. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś podobnego. Prac łączących różne stylistyki, precyzję i nonszalancję, różne wzory, materie, a nawet surowe płótno. Różne kształty blade ram i było to dla mnie zjawiskowe, nowatorskie i od tego momentu pokochałam Hockneya. Wchodzimy teraz do drugiej sali prezentującej obrazy amerykańskie Hockneya. Słynne pejzaże Wielkiego Kanionu, obraz olejny, a właściwie 60 paneli połączonych w jeden przeogromny, przepiękny pejzaż. W zbliżeniach widać dotyk pędzla, łączenie kolorów, piękne formy, różnorodne i kolorystykę, dziką kolorystykę.
A to wcześniejsze prace, również ze Stanów, z Los Angeles, z lat 60., które charakteryzowały się uproszczoną formą, świetlistością i płaską plamą ostrego koloru. Mamy tutaj najsłynniejszy chyba Wielki Plusk oraz obraz, którego tytułu nie pamiętam, ale pamiętam wrażenie, jakie na mnie zrobiła ta deformacja pod wodą. Chyba pierwszy raz coś takiego widziałam wtedy. Słynny podwójny portret Pan i Pani Clark. Wchodzimy już do ostatniej sali i powiedziałabym, że jest to sala angielska. Pomimo tego, że wracał regularnie do Los Angeles, w latach 90., pod koniec lat 90., Hockney osiedlił się na północy Anglii, skąd pochodził. Tak zdecydował po śmierci swojej ukochanej mamy i pracował z wielkimi kontrastami. Z jednej strony ta soczystość Kalifornii, niezmieniającej się przyrody, a tutaj w Anglii zmieniające się sezony w przyrodzie. I powrócił do akwareli. Światło w gablotach nie było jakoś kompatybilne z moim telefonem, więc prezentuję tutaj zdjęcia wybranych prac. Nie będę się już znowu powtarzać, jak są wspaniałe i co jest dla nich charakterystyczne, bo tak naprawdę to samo co wcześniej dotyczące pejzażu. Tu mamy olej. No, można cieszyć oczy dowoli. Wspaniałe kontrasty soczystej zieleni z fioletami w cieniach. Wspaniale budowane korony drzew, różne ich formy, w kontraście do dzikości nieba. Droga to coś mało interesującego i bardzo trudnego do namalowania. Tutaj ciekawy sposób pokazana jest ona w paski niebiesko-brązowe. Świetne, wielkie, w formacie płótna, przedstawiające po prostu krzewy kwitnące. A tutaj te krzewy zmieniają się w takie formy podobne do zwierząt. Uproszczone kwiatki, soczysta droga, czerwona, cienie bordowe, niebo prawie wirujące i najważniejszy w sali obraz, wielkie drzewa nad wodą, przy którym również pracował i w plenerze, także używał zdjęć i komputera, aby ukończyć to dzieło. Nie wiem, z ilu paneli ono się składa. Ale zobaczmy znowu przybliżenia. Drzewa, które przenikają się, gałęzie, które się przenikają. No, można patrzeć na to godzinami. Tutaj natomiast bardziej uproszczone kompozycje, pnie jako linie kolorowe, liście również ustylizowane, tak jak i kwiaty.
a to już jest bardziej takie subtelne, można powiedzieć, w formie i w liniach, w szukaniu przestrzeni, planów, oddalenia. Ilość kropek, ilość punktów jest niewyobrażalna. I znowu niesamowicie odważne przetworzenie kolorów, gdzie te martwe, leżące kłody, pnie są żółto-pomarańczowe. Coś trudnego do wyobrażenia. Również bardzo dużo fioletów albo różowy pień z ultramaryną w konturach. Zazdroszczę polotu człowiekowi. Wspaniałe budowanie takich monumentalnych, zjawiskowych przedstawień. Cudo. I ten fioletowy, nie wiadomo, czy są to ślady od przyjeżdżających samochodów. Użycie węgla do pejzażu. Wcześniej nie widziałam niczego podobnego na taką skalę. Wspaniale to wygląda. Jeszcze raz takie ogólne spojrzenie na całą salę. Na zakończenie kilka następnych akwarelek, leciutkich, delikatnych. I powoli żegnam się z panem Hockneyem, dziękując mu za te wszystkie doznania wspaniałe, za napełnienie mnie energią i chęcią do tworzenia. To jest cudowne, gdy artysta daje tobie siłę. Jesteśmy w parku za budynkiem. Wspaniała rzeźba, śmieszna. Jest niesamowitym kontrastem do srebrnej, połyskującej również szkłem budowli. Architektem, twórcą tego wieloryba, mi akurat się kojarzy ta forma z wielorybem, jest Frank Gehry, architekt kanadyjski i jednak pochodzenia polsko-żydowskiego. Niesamowite wrażenie wody spływającej po schodach i te fale i płynący wieloryb. Jestem szczęśliwa, że zobaczyłam to miejsce.